To, co za mną widzicie, to najpiękniejszy, według mnie, budynek w Dusznikach-Zdroju. Kryje 500 lat historii wyrobu papierów. A dzisiaj jest to muzeum na światową skalę. Zabieramy Was tam, bo bardzo warto. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się w zabytkowej papierni z 1605 roku, położonej nad Bystrzycą Dusznicką, w samym sercu uzdrowiskowych Dusznik-Zdroju. Przez stulecia to właśnie tutaj za pomocą siły płynącej rzeki ręcznie wytwarzano papier. Materiał, bez którego trudno wyobrazić sobie rozwój kultury, nauki i komunikacji. Papiernia przetrwała pożary, powodzie i zmiany epok, stając się dziś jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Europie. Do dziś to miejsce opowiada historię papieru i ludzi, którzy go tworzyli. Największa atrakcja Dusznik-Zdroju? Każdy Wam powie, że bezsprzecznie Muzeum Papiernictwa z młynem, ale wiecie co? Nie będę się tutaj wymądrzała, bo znam kogoś, kto nam o tym opowie najlepiej na świecie. Pani Izabela Mieczkowska z działu marketingu właśnie Muzeum Papiernictwa obiecała, że nam opowie, co tu jest takiego niezwykłego, z czego słynie i dlaczego wszyscy chcą tutaj przychodzić. Pani Izo. Jesteśmy w jedynym tak naprawdę działającym młynie papierniczym w Polsce, jednym z nielicznych w Europie i bardzo chętnie Was oprowadzę, pokażę jakie mamy piękne eksponaty, poopowiadam różne ciekawostki i przede wszystkim będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach czerpania papieru. Wow! Tutaj zaczyna się pierwsza taka historyczna trasa zwiedzania naszego muzeum. To jest trasa, która opowiada nam o historii papieru, papiernictwa od starożytności po czasy współczesne. Możemy tutaj zobaczyć różne ciekawe materiały, na których ludzie pisali zanim wymyślono papier, czyli takie typowe, wszystkim raczej znane jak pergamin czy papirus. Mamy takie mniej typowe jak bajlan czy tapa. Widzimy tutaj też różne narzędzia, sita do czerpania papieru, czy azjatyckie, czy już europejskie. Bardzo ciekawym obiektem wzbudzającym mnóstwo zainteresowania, szczególnie u najmłodszych, są kości, które się znajdują tutaj pod okienkiem. Okej, to To idziemy są zobaczyć. Kozie i owcze racice, ale ja Wam jeszcze nie będę zdradzać, dlaczego one są tak ważnym elementem ekspozycji. Dojdziemy do tego pomalutku. Pani Izo, a macie ludzką skórę, na której też niestety swego czasu pisano? Mamy tylko niestety cielęcą. No to może i słabo. Dobrze, nie będzie za Ale tym mamy strasznie. tutaj pana, który jest przedstawicielem takiego bardzo ciekawego zawodu, który teraz już niestety wymarł. Tak najłagodniej mówiąc, to jest pan gałganiarz, troszeczkę brzydziej, gaciarz albo szmaciarz. I to jest pan, który się trudnił tym, że jeździł po wsiach, po miastach i zbierał od ludzi stare, znoszone ubrania, szmaty, po to właśnie, żeby przerobić je na papier, bo właśnie ze starych szmat dawniej arkusze były wytwarzane. Nie patrzcie na mnie potępieńczo. Pani Iza powiedziała, że można dotykać, można sobie popróbować, więc dotknęłam. Pani Izo, to jest bardzo grube. Jakby człowiek ma w głowie gdzieś papier, który jest cieniutki, który jest jakiś taki bardzo delikatny, a to jest naprawdę takie mocno solidne. Tak to rzeczywiście było? Nie do końca. Tutaj akurat tu jest powód konkretny, dlaczego ten papier jest taki gruby. Papier, jak sami pewnie wiecie, ma to do siebie, że chłonie wilgoć z otoczenia, więc się fałduje. On taki został stworzony nieco grubszy na potrzeby ekspozycji, żeby po prostu w miarę był ładny, jak najdłużej, no ale mimo wszystko i tak widzimy, że się troszeczkę fałduje. jest taki Rozumiem. pozwijany już. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Pani Iza nam pokazała obowiązkowy punkt zwiedzania. To jest tak zwany wykurz latrynowy, czyli nic innego jak toaleta ówczesna. I ona, i wcale nie żartuję, jest bardzo ważnym historycznym dowodem na to, że dusznicy, papiernicy byli ludźmi bogatymi. Bo posiadanie toalety wewnątrz budynku było dawniej po prostu wielkim luksusem, ludzie swoje potrzeby raczej załatwiali na zewnątrz. I też zachęcam Was, żebyście się temu elementowi architektury przyjrzeli od zewnątrz. On wygląda jak taka wielka budka dla ptaków dosłownie. No i tak już praktycznie wyobrażamy sobie pewnie, co się działo z tymi zanieczyszczeniami. One po prostu siłą grawitacji sobie spadały w dół. Ale do rzeki, rozumiem, tak? Tak, teraz już tej rzeczki tam nie uświadczymy, bo nasza Bystrzyca Dusznicka płynie z tamtej strony budynku, natomiast dawniej faktycznie
Była podpompowana od niej taka młynóweczka, która okalała budynek z tej strony i pozwalała na to, żeby właśnie zanieczyszczenia spadały do rzeki. Plus Okej. była też napędem dla koła wodnego, które dawniej właśnie napędzało urządzenia do produkcji masy papierniczej. Jasne. A ci Państwo tutaj u góry? To są właściciele, jedna z rodzin z ostatniego rodu dusznickich papierników. Takie rody rządziły tutaj 3. Taka pierwsza wzmianka o dusznickim młynie papierniczym pochodzi sprzed roku 1562. Natomiast my cały czas się doszukujemy jeszcze wcześniejszej daty, bo z tego roku pochodzi już dokument o sprzedaży obiektu. Ale na razie tą naszą datą wyjściową jest faktycznie ten 1562 rok. Natomiast ta pierwsza papiernia została w dużym stopniu zniszczona podczas powodzi już w 1601 roku i wtedy ostał się tylko ten element na zielono zaznaczony. I to jest najstarsza, oryginalna, zachowana część budynku i to jest właśnie nasza hala produkcyjna, na którą sobie za chwilę zejdziemy i będziecie mogli poczuć, jak to jest być czerpalnikiem. Później sukcesywnie kolejne elementy budowli były dobudowywane. Tak jak tu Pani zauważyła, słusznie tutaj mamy tą toaletę, przebieg młynóweczki. Tutaj zwróćcie uwagę też na to, że mamy takie bardzo charakterystyczne te poddasza i to były suszarnie papieru. I mamy tutaj też takie jedno z najstarszych zdjęć młyna papierniczego. I myślę, że tutaj nie przedobrze, jeżeli powiem, że jesteśmy jednym z najpiękniejszych młynów papierniczych w Europie, jak nie na świecie, bo mamy takie elementy architektury, które są po prostu w takich budynkach niespotykane. Też zachęcam Was później, żebyście sobie zobaczyli tą zachodnią fasadę, ona jest taka najbardziej urokliwa, to jest właśnie ta zachodnia fasada. Szczyt wolutowy, ślimacznice piękne, tu są dorysowane, domalowane okna, tak? Bo ilość okien też kiedyś świadczyło o zamożności mieszkańca. Także no właśnie te nasze elementy architektury, to, że jesteśmy takim unikatem, tą jedną, jedyną papiernią w Polsce działającą, też sprawiła, że my już od kilku lat staramy się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To ma być taki wpis zbiorowy, ponieważ znaleźliśmy jeszcze kilka takich interesujących młynów europejskich z Niemiec, Hiszpanii oraz z Czech. I myślę, że za kilka lat naprawdę to się ziści, że na tą listę UNESCO faktycznie wejdziemy. Ciekawy model pierwszej maszyny papierniczej, tak zwanej maszyny Roberta. Ona pochodzi z końcóweczki XVIII wieku. No ale maszyna maszyną w tamtych czasach jeszcze nie w takim mniemaniu, jak nam by się mogło wydawać. Tak. Wszystko na korbkę, czyli czerpalnik Rozumiem. tutaj kręcił korbką i ten papier wytwarzał. Czyli nadal bardziej manufaktura niż... Tak, okej. Ale na pewno troszeczkę ten proces się przyspieszył. Tutaj w tej sali też możemy zobaczyć rozmaite surowce właśnie do produkcji papieru. Bo tak No jak gniazdo os, powiem szczerze, że to jestem zszokowana, nie? to jest bardzo ciekawa właśnie tak. rzecz. Bo- Powiem Wam od początku dlaczego i jak. Bo tak, już wspomniałam o tym, że dawniej papier był robiony ze szmat i ubrań. Tak. I było to jak najbardziej prawdopodobne, ponieważ te rzeczy były robione z naturalnych roślinnych włókien, tak? Czyli mieliśmy bawełniane spodnie, lniane koszule i to były surowce idealnie nadające się na papier i to papier bardzo dobrej jakości, nawet lepszej niż ten nasz współczesny. Ale w pewnym momencie po prostu tych starych ubrań zaczęło brakować i ludzie zaczęli szukać różnych zamienników. I to właśnie możemy tutaj zobaczyć. Zaczęło się na przykład od słomy. Tak. Ze słomy można zrobić papier, ale on jest pożółkły, szybko rwący się, no jakość jest kiepska generalnie. Kolejny pojemnik, który już Pani zauważyła i to jest naprawdę fantastyczne odkrycie, fantastyczna ciekawostka. Ktoś kiedyś zauważył, że gniazda osie w dotyku są niemal identyczne jak papier produkowany w tamtych czasach, a osy produkują gniazda zgryzając korę z drzewa i przetwarzając ją ze śliną. I wtedy właśnie pojawił się pomysł, żeby przy tych deficytowych problemach ze szmatami spróbować wytwarzania papieru z drzewa. Z małymi krokami od prób do błędów od połowy XIX wieku już, wyobraźcie sobie, papier jest produkowany najczęściej z celulozy. Też taka ciekawostka, papier nie jest nieśmiertelny. Na makulaturę może zostać przetworzony maksymalnie 7 razy, później on straci te swoje właściwości wiążące, czyli jakby te włókna będą zbyt krótkie, żeby można było z tego zrobić kolejne arkusze papieru. A po drugiej stronie takie nietypowe bardzo urządzenia do badania właściwości i cech papieru. To jest największa tego typu kolekcja w Europie.
Te cechy są rozmaite, naprawdę, od takich najprostszych jak grubość, jak gramatura papieru, to są też takie bardziej skomplikowane, chłonność różnych cieczy, tak, na wypuklenia, na rozciąganie, na zginanie. No i tak, tu już tutaj dookoła w gablotkach mamy mnóstwo rzeczy stworzonych z papieru albo niewątpliwie mających z nim jakiś konkretny związek. Nawet na naszej ekspozycji można zobaczyć, że dziś mamy nawet meble. Bardzo solidnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Jak się obalę, to będzie śmiech. Nie obalę się. Czyli tutaj ląduje jeszcze raz celuloza, klej i woda. To się wszystko miksuje i powstaje masa papiernicza, którą mogę Wam już pokazać. na dole. Dobrze, idziemy. Czyli zobaczcie, jak nie ma pogody, jak jesteście w sanatorium, poszukujecie fajnej formy spędzania czasu, można sobie przyjść i normalnie zrobić swój papier. Jak najbardziej. I te warsztaty, jeszcze podkreślę, odbywają się codziennie, o każdej pełnej godzinie. Masa papiernicza, która wyjdzie z kolendra, można dotknąć. Okej, można dotknąć, dobra. No taki, no... Wydaje się kleista czasami, ale Farfocle, tak jest. bardzo przyjemna w dotyku. Ale zobaczcie, że jest bardzo gęsta. No, takiej zbyt ładnej kartki byśmy z tego nie zrobili. Więc jeszcze to rozcieńczamy z wodą, tutaj w tym pojemniku, czyli w kadzi. Te włókna celulozy spadają sobie na dno, ponieważ są dosyć ciężkie, tak jak fusy z kawy. Odpoczywają dobra. sobie. Więc zanim cokolwiek tu zrobimy, to ja tą masę przemieszam. I zobaczcie teraz, jaki będzie piękny widok. Aha, idzie. Idzie. No i widać faktycznie te drobinki tutaj. No i wyobraźcie sobie, że z nich za chwilę powstanie papier. Dobrze. To jest narzędzie naszej pracy, wymyślone w średniowiecznych Włoszech. Sito rameczka, czyli razem forma czerpalnicza. No i właśnie tutaj warto podkreślić, jaką techniką my będziemy ten papier wytwarzać. To jest cały czas technika, która w tych średniowiecznych Włoszech, czyli ponad 800 lat temu została wymyślona. My to kontynuujemy. I wyobraźcie sobie jeszcze kolejna ciekawostka, takich panów czynnych czerpalników zawodowych w całej Polsce jest tylko 2. I tylko u was? Tylko u nas, dokładnie. Przejęliście rynek, jednym Tak. słowem monopol. Dobra. Tu jest jeszcze taki ciekawy elemencik. Ciężko zgadnąć, co to, prawda? Jakiś człowiek z kluczem, bym No, jakiś powiedział. mamy świętych z kluczem. O, święty Piotr. Święty Piotr. Ten element nie jest tutaj dla ozdoby. Okej. Jak sami zobaczycie, on za chwilę jak taki stempelek nam się wbije w ten nasz mokry papier, bo jest wypukły Okej. i sprawi, że w tym miejscu on będzie cieńszy, więc utworzy nam się tak zwany znak wodny, czyli znak, który będziemy po wysuszeniu papieru oglądać pod światło. O. Więc każdy papiernik taki symbol sobie po prostu wybierał jako takie logo. Umieszczał na papierze i było wiadomo, gdzie dany papier I to jest został rzeczywiście wyprodukowany. wasz tutaj zdusznik, tak? Tak. Paru zasad musimy przestrzegać, żeby ten papier wyszedł ładny. Paluszki pod spód, kciuki na górę, zawsze na ramce, nigdy na sicie, bo to jest często popełniany błąd, więc ja o tym mówię. Będziemy mieć tu po prostu dziury później, więc tego trzeba pilnować. I takim płynnym ruchem, zagarniającym, zagłębiamy, łowimy te włókna, czyli je zaczerpujemy i właśnie od tej czynności Czerpanie zaczerpywania papieru. i rameczkę można ściągnąć. O, tu się uda pięknie uchwycić, zobaczcie, widzicie tutaj tą kropeczkę. Tak. To jest skaza dla papieru i to jest tak zwana łza czerpalnika. On płakał, musiał dorabiać kolejne arkusze, bo ten był nieidealny, prawda? Rozumiem. No i tak, arkusz nam się ukształtował, ale widać doskonale, że ta kartka nie nadaje się absolutnie jeszcze do tego, żeby po niej pisać. Jest gruba, jest bardzo mokra, ale tutaj nam pomaga taka antygrawitacja, czy też magia, można powiedzieć, bo kiedy to obrócimy do góry nogami, to nam nie spada. Więc mamy chwilę czasu, żeby właśnie na tą przygotowaną przeze mnie deseczkę z materiałem obrócić to w powietrzu i delikatnie, nie rzucając, położyć. Teraz już możemy pewniej docisnąć i podnosimy. Hop! I to nam pięknie zostaje. Ja. I jest nasz święty Piotr, idealnie nam się odbił. I kolejny arkusz papieru. Zobaczcie, że odpowiednie wycięcie ramki sprawi, że możemy mieć naprawdę fikuśne te kształty papieru. Tu mamy misia, tu mamy serduszko, mamy dynię na Halloween, mamy choinkę na święta, mamy jajko na Wielkanoc.
A tu mamy taką bardziej artystyczną masę, gdzie został dodany barwnik, kwiaty, płatki i to wszystko nam się też w ten papierek później wtopi. Śmiałym I ruchem. tak pionowo do góry, nie? Żeby te włókna nam się na tym siecie zatrzymały. Pięknie. Da, 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 da. Mniej więcej 120 arkuszy poprzekładanych przekładkami, to jest tak zwane Okej. założenie i to musi później znaleźć się pod prasą. Dawniej do tego służyły takie urządzenia, czyli prasy śrubowe, Tak. natomiast my mamy już luksus naszych czasów, prasy hydrauliczne. My ściskamy papier z siłą 10 ton około, a to jest prasa panów czerpalników do wielkich formatów. Maksymalny jej nacisk to jest aż 150 ton. Hops. 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 I skąd wiadomo, że już jest koniec? I już. Akurat to stuknięcie było przypadkowe, ale ja tu widzę, że 10 ton już pykło, także jest ok. A, no jak mam być czeladnikiem? W drugą, Z drugą? lewo. A, O, dobra, i zakręcamy. i z powrotem Tak. nakręcamy, dobra? No, nie wiem, czy całkiem. Ja myślę, że nie, no trzeba go powiesić, tak, żeby No wysechł. właśnie. Wyszło. Papier schnie 2-3 dni. Okej, Natomiast jeżeli ktoś nas odwiedzi tutaj na warsztaty, tak. to mamy taką sprytną maszynę schowaną pod schodami. To jest suszarka, którą kiedyś suszyło się fotografię i ona ten papierek nam szybciutko dosusza i każdy uczestnik warsztatów wychodzi już na pamiątkę z suchym, idealnie zapakowanym papierem. Widzicie? Żeby nie było, że wszystkie tajemnice zdradzimy, tak jak pani Iza powiedziała, jest jeszcze tajemnica powstawania papieru słoniowego. To, co widzicie, to jest właśnie surowiec. Nie powiemy, co to jest. Może się domyślacie, może nie, ale trzeba przyjść do muzeum i wszystkiego się dowiecie. No, tu były dawniej takie pokoje reprezentacyjne właścicieli. Słuchajcie, zabieramy Was teraz do sali wystaw czasowych. Nie obiecujemy, że jak Wy tutaj przyjedziecie, będzie tutaj to samo, ale na pewno będzie coś równie fajnego. Teraz mamy cudowną wystawę, taką naprawdę papierniczą, że tak powiem, czyli najstarsze rękopisy na papierze z dusznik zdrojów. I co, chcielibyśmy jakąś romantyczną historię, jakiś liścik miłosny? A tu bardzo proszę, najstarszym znanym dokumentem na papierze wytworzonym w Dusznickim Młynie jest rozliczenie roczne okresu 1584. Także bardzo mi przykro, nic romantycznego, tylko rozliczenie roczne. Ale tu się zrobiło już mało historycznie. To gdzie my teraz doszliśmy? Oj, tu jest bardzo historycznie, wbrew pozorom. To jest sala, która opowiada nam historię polskiego pieniądza papierowego. Jako muzeum też się tymi nie interesujemy się monetami, interesujemy się banknotami, ponieważ są zrobione na papierze. Chciałam powiedzieć, że ja też najbardziej interesuję się banknotami. Im wyższy nominał, tym lepszy. Oczywiście. Wprawdzie milionów tam nie ma, ale zawsze to fajne. Teraz będę wiedziała 1794. Brawo! I ciągniemy mocno od razu. Tada! Kabum! Można powiedzieć.
jak wejdziemy na Państwa stronę internetową, którą oczywiście Wam podlinkujemy, no to jakby mnóstwo tych wydarzeń jest. Proszę mi powiedzieć, co takiego teraz będzie niedługo? Myślę, że w najbliższym czasie taką największą atrakcją, największym eventem, na jaki bardzo serdecznie bym chciała wszystkich zaprosić, to jest organizowane co roku Święto Papieru. Odbywa się w ostatni weekend lipca. Jest to ogromna impreza plenerowa, czyli wszystko w zasadzie oprócz zwiedzania oczywiście, bo te ekspozycje też są wtedy dostępne. Wszystko odbywa się na dziedzińcu i tam mamy dostęp do rozmaitych warsztatów, do produktu lokalnego, do pysznego jedzenia, także myślę, że naprawdę warto skorzystać z tego. To jest, słuchajcie, odpowiedź na pytanie, cóż na przykład kuracjusze mogą robić w czasie pobytu tutaj w uzdrowisku w Dusznikach Zdroju. No oczywiście muszą tu przyjść. Jak nie na wystawę jedną, drugą, trzecią, to na jakiś event, który właśnie muzeum organizuje. Także mam nadzieję, że Was zachęciliśmy, mam nadzieję, że przyjedziecie tutaj, że spróbujecie, że zrobicie sobie swoją własną karteczkę i że będziecie miło wspominać pobyt właśnie w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Pamiętajcie, 500 lat historii.